Pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. W dzisiejszym odcinku najmniejszy radioodbiornik z modulacją FM, AM i SSB. Oczywiście ta ostatnia wydaje się być najbardziej użyteczna dla mnie. Pomimo wydrukowanego napisu radio na obudowie, nic z niego nie nadacie, ale odsłuchać już można od kilkuset kHz do kilkudziesięciu MHz, co czyni go bardzo użytecznym kieszonkowym urządzeniem z budowaną bateryjką i mikrogłośniczkiem. Kupić go możecie za około $25, a gdzieniegdzie nawet upolować poniżej 100 zł. No to czołóweczka i już opowiadam wszystko, co się o nim dowiedziałem. Na prawie dwucalowym ekraniku w podstawowym softie zobaczycie wybrane pasmo, aktualną częstotliwość liczoną w kHz, którą możecie zmieniać o wcześniej ustalony krok za pomocą tego pokrętła. Mamy też wyświetlany poziom baterii, wybraną modulację, quasi S-metr i ściągę z aktualnych wybranych opcji. U góry radioodbiornika znajduje się złącze antenowe SMA-F. Następnie mamy port USB-C służący do ładowania 800 mAh bateryjki, a tutaj na dole umieszczona dioda sygnalizująca ładowanie. Po prawej stronie stereo złącze mini jack, zaś na odwrocie mini głośniczek. No i po lewej stronie radioodbiornika malutki włącznik zasilania. Radioodbiornik radzi sobie z systemem RDS, dzięki któremu na przykład odczytamy aktualną godzinę. Pomijając nudne stacje broadcastowe, swój nasłuch możemy prowadzić od 150 kHz do 30 000 kHz, potocznie zwanymi 30 MHz, co jest naprawdę szerokim zakresem. Oczywiście nasłuchiwać możemy jedynie łączności nieszyfrowanej w dostępnych modulacjach AM, FM i chyba najbardziej użytecznej dla radioamatorów SSB. W podstawowym softie po dwukrotnym naciśnięciu pokrętła wejdziemy do menu radioodbiornika, gdzie możemy zobaczyć szereg nieprzydatnych funkcji. Dla mnie największym kuriozum jest tutaj krok strojenia, gdzie możemy poruszać się co 100 kHz, 59, 5 i minimalnie 1 kHz. Dlatego myślę, że nie ma co rozwodzić się nad podstawowym softem i proponuję od razu ściągnąć sobie bardziej życiowe oprogramowanie. Czyli wchodzimy na stronę github.com, łamane na Golf 8 Papa Tango November, czyli na repozytorium kolegi radioamatora z Anglii. Następnie wybieramy projekt ATS Mini. Wchodzimy do katalogu oprogramowanie i tutaj staramy się wybrać najświeższe. Podczas kręcenia tego filmu dostępna jest wersja 1.01, choć myślę, że wy znajdziecie już nowszą. Następnie w prawym górnym rogu po kliknięciu 3 kropeczek możemy pobrać wcześniej wybrany przez nas plik. Po rozpakowaniu archiwum zobaczymy pięknie przygotowanego PDF-a z opisem nowego softu, a w katalogu SRC, w odróżnieniu od innych niezależnych softów, mamy tutaj źródła naszego nowego programu. Czyli jeśli przyjdzie Ci chęć, by coś poprawić lub ulepszyć w tym minimalistycznym radioodbiorniku, jest to dość dobre miejsce, by łatwo zacząć swoją przygodę. Oczywiście zachęcam wszystkich do eksperymentowania. W katalogu pliki programu będzie już gotowy skompilowany wynik poprzednich źródeł. Kolejno bootloader, partition i nasz finalny program. Wszystkie 3 wynikowe pliki posłużą nam do wgrania do już znanego zmeszczaścika chipu SP32. Link do pobrania tego programu jest dość skomplikowany, dlatego umieszczę go po prostu w opisie tego filmu. Więc po pobraniu narzędzia do flashowania w formie archiwum, oczywiście rozpakowujemy i w rozpakowanym folderze uruchamiamy narzędzie do flashowania. W pierwszej opcji wybieramy typ chipu, w przypadku naszego radioodbiornika jest to S3, w trzeciej zaś opcji wybieramy tryb programowania przez USB.
Teraz te 3 poprzednie wynikowe pliki trzeba odpowiednio wskazać programowi flashującemu. Tutaj mamy małe ułatwienie w postaci pokazywanego już wcześniej pliku PDF, niby opisującego opcję nowego programu, ale też bardzo dobrym fragmentem tekstu opisującym sam proces instalacji. Więc jeśli chodzi o samą kolejność wskazywania plików, można powiedzieć, że jest dość intuicyjna, bo na samym początku będzie bootloader, co nie dziwi, dalej partycje i na samym końcu mięsko, czyli największy plik zawierający nowy softik do naszego radioodbiornika. Wszystkie pliki zaznaczamy po lewej stronie. No i problem, bo adresy pamięci, które trzeba wpisać, już intuicyjne dla mnie nie są. Dlatego posłużę się ściągą z otwartego PDF-a, czyli przepisuję tak jak w tle. Pierwszy plik 0x0, drugi plik z partycjami to będzie adres 0x8000, no i adres ostatniego pliku, czyli naszego programu, to będzie 0x10000. Teraz sprawdzimy, jakie porty domyślnie mamy w komputerze. Warto je na chwilę zapamiętać. No i przyszedł moment, gdy port USB-C pokazany w 90 sekundzie tego filmu, zamiast ładowania baterii, posłuży nam do załadowania nowego programowania. Więc wpinamy do niego kabel USB-C, odpalamy nasze mini radyjko i podłączamy do komputera. I wybieramy port, który nam się pojawił jako nowy. Inny od tych zapamiętanych kilka sekund temu. Oczywiście wciskamy przycisk Start i czekamy, aż zielony pasek postępu zakończy żywot starego oprogramowania, wgrywając najnowszą świeżynkę na rynku. Tyle. Flashowanie zakończone. Pora zobaczyć nowy wygląd radioodbiornika o dość małych wymiarach, ale z dość dużym przedziałem na słuchu pasm radiowych. Wygląd jest troszkę inny, można powiedzieć, że bardziej przyjazny. Mamy tutaj więcej miejsca na S-metr, więc troszkę łatwiej będzie odczytać siłę odbieranego przez nas sygnału. Krok strojenia w końcu bardziej życiowy, bo oprócz 1 MHz mamy 1, 5, 10 i 100 kHz lub 1/10 kHz, a nawet bardziej dokładne 10, 25 i 50 Hz, co pozwala nam dość dobrze się dostroić. Charlie Alpha Sierra number 4. Charlie Alpha Sierra number 4. Escart Novembre 4 Charlie Alpha Sierra, bonsoir, vous êtes 59 Angoulême, prénom Stéphane. Ok, merci, 73, excellente soirée, Tango Mike 16, Radio Echo Fox.